Wszystko zaczęło się od jelenia. Dzięki niemu wyrosło miasto z mnóstwem opowieści. O królowej leczącej się w gorących źródłach, czy o krzyżach z wyrytymi narzędziami zbrodni. To też kraina pałaców i dziwnych tradycji w nazywaniu synów. Będzie o malarzu, który całą swą wyobraźnię przelał na klatkę schodową i proroku z górskich skał, który wieszczył o Polsce. Taka jest Jelenia Góra, której uroda znacznie przewyższa popularność. Dlaczego Jelonek? Bo Jelenia Góra. A dlaczego Jelenia Góra? Wieść niesie, że w XII wieku Bolesław Krzywousty polował tutaj i spotkał olbrzymiego jelenia. W pogoni za nim dostał się na szczyt pewnego wzgórza, z którego roztaczał się przepiękny widok. Zamiast zabić jelenia, postanowił założyć tutaj gród. No i tak powstała Jelenia Góra. Miasto to wyróżnia się wspaniałym rynkiem. Oczarowały nas długie ciągi domów podcieniowych. Zdziwienie budzi jeden fakt. To nie są oryginały. Miasto nie ucierpiało podczas II wojny światowej, jednak władze komunistyczne w latach 60. XX wieku postanowiły wyburzyć stare kamienice w imię nowoczesnej zabudowy, zostawiając jedynie kilka oryginalnych fasad. Na szczęście całość harmonijnie się komponuje. Przed tym przykrym losem uchronił się stojący pośrodku ratusz, rodem z XVIII stulecia. A czy wiecie, że w Jeleniej Górze kiedyś kursowały tramwaje? Ślad tego widzicie za mną w postaci zabytkowego wagonika oraz tutaj zachowanego fragmentu torów. Chciano na początku XX wieku połączyć ratusz z 7 kamieniczkami obok, ale nie było to możliwe właśnie z racji tego torowiska, a więc ponad nim utworzono galeryjkę, która łączyła te obiekty. Galeryjkę widzicie w tej chwili za mną. Tym sposobem magistrat zyskał dodatkowe pomieszczenia i biura, a rynek ciekawy element. Mimo że w linii prostej do morza jest około 350 km, to dumnie stoi tu Neptun. Przypomina, że miejscowi kupcy handlowali również z dalekimi portami morskimi. Nas wzbogaci na pewno łapka w górę od Ciebie, za co już Ci dziękujemy. Tuż za rogiem rynku swoje miejsce już od średniowiecza odnalazła wyniosła bazylika. Jak spojrzycie za mną, to na fasadzie bazyliki mniejszej widać amponę miejską. No, takie wyjście księdza do ludu. Podobno świątynia była kiedyś za mała, żeby pomieścić wszystkich wiernych i w ten sposób tutaj wygłaszał do nich kazania. No, chyba dzisiaj też by musiało tak być, bo niestety świątynia jest zamknięta. No, za krat można podziwiać ołtarz główny, a jest świetny. Chętnie byśmy go zobaczyli z bliska. Wewnątrz są elementy renesansowe, ale w pierwszej kolejności barokowe. Biegnący nieopodal deptak ulicą Konopnicką to najprzyjemniejszy element spaceru, pełen kawiarni i restauracji. Prowadzi do dawnej bramy i baszty wojanowskiej. Ciasna uliczka, świątynia i od razu kojarzy nam się klimat włoski, a do tego ta kapliczka umieszczona jest w średniowiecznej Bastei. No to już prawdziwy unikat. Tak dotarliśmy do skraju historycznego miasta. Z dawnych, podwójnych obwarowań mało się zachowało. Na przeciwległym krańcu podziwiać jeszcze można Basztę Grodzką, zmienioną na budynek mieszkalny. Kiedyś miasta broniło aż 36 takich fortyfikacji. Obok niej podziwiać można jeszcze bramę zamkową. Nie oznacza to jednak, że należała do zamku. Ta brama prowadziła w kierunku wzgórza Krzywoustego, gdzie niegdyś stał pierwszy gród, a później warownia, rozebrana przez mieszkańców. Szczyt bramy został udostępniony jako darmowy punkt widokowy, z którego można podziwiać strzeliste wieże wyrastające ponad zabudowę. Wróćmy jednak na deptak, który teraz zmienił się w ulicę 1 Maja. Stoi przy niej chyba najsłynniejsze przedstawienie miejskiego jelonka. Swój wzrok z nieznanych nam przyczyn odwraca od 2 fotogenicznych kamienic z XVIII wieku. Mijając jeszcze rzeźbę byka z uskrzydloną Europą, docieramy do niepozornej świątyni z niecodzienną atrakcją. W fasadę cerkwi wtopiono krzyże pokutne, czy jak teraz się o nich mawia, krzyże pojednania, czyli średniowieczny relikt. Ten jest nietypowy, bowiem widać na nim zarówno łuk, jak i miecz, czyli symbole zbrodni. No i przez to myśli się, że ktoś został ustrzelony z łuku, a później dobity mieczem.
Krzyże datuje się na XVI stulecie. Na mniejszym też jest ryt, ale nie wiadomo co przedstawia. Mówi się o drabinie, ale jak mogła ona posłużyć jako narzędzie zbrodni? To już wyobraźnia musi podsunąć pomysł. Za cerkwią wyrasta, i to najwyżej w całej Jeleniej Górze, wieża kościoła garnizonowego. Jego wystrój jest bardzo bogaty, z protestancką przyszłością, jednego z 6 kościołów łaski. Rozpadało nam się, więc wskoczyliśmy do Muzeum Karkonoskiego, a w nim przeróżne wystawy, między innymi etnograficzna, właśnie w postaci chaty karkonoskiej, w której się znajdujemy. No już dla samego tego wnętrza warto odwiedzić to muzeum, bo jest śliczne. Wnętrze wyposażone jest w meble i sprzęty nawet z XVIII wieku. Chyba najwspanialszym jest niezwykle zdobne łóżko z baldachimem. Obok stoi urocza kołyska. W tej chacie, która jest wewnątrz budynku, dotknęliśmy warstwy etno, ale w innych pomieszczeniach zapoznasz się z historią regionu, również tą najdawniejszą. Zachwyciła nas też sala przedstawiająca barokową kamienicę mieszczańską, znacznego jeleniogórskiego kupca. Czy wzbogacił się na handlu zamorskim? Placówka szczyci się ekspozycją szkła artystycznego. To największa kolekcja w kraju i jedna z największych w Europie. Są tu egzemplarze z najlepszych pracowni na Śląsku, między innymi barokowe szkła z około 1730 roku. Bardzo ładne są dzieła w tej części muzeum, a za mną w tej chwili warto zwrócić szczególną uwagę na technikę 1000 kwiatów. Zaczerpnięto ją z Wenecji, ale śląscy twórcy podobno doprowadzili ją do perfekcji. W technice filigranu i 1000 kwiatów szkło wygląda, jakby zatopiono w nim setki kolorowych płatków. Niecodzienna sztuka. Na chwilę opuścimy miasto, by w nieodległej miejscowości Łomnica odnaleźć zaskakujący pałac z charakterystycznymi narożnymi algierzami. Nie będziecie zawiedzeni jego gościnnym wnętrzem. Najstarszą część pałacu poznajemy w labiryncie podziemi średniowiecznych, taki mają rodowód. Później pałac się rozrastał z czasem, więc każde kolejne piętro to okres późniejszy. Barokowy pałac, który teraz zwiedzamy, wybudowano w XVIII wieku. Muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Nie spodziewałam się tutaj tak pięknego i obszernego muzeum, bogatego w eksponaty. W tych podziemiach, w piwnicach mamy zaaranżowaną wspaniałą kuchnię z okresu około XVIII wieku. Jest ogromna i przepotężna. My dzisiaj mamy bieżącą wodę, jak oni sobie wybrnęli z tego problemu, zbudowali studnię, którą widać w tej chwili za mną. A jak gotowali? No z własnych przepisów, a również z książek kucharskich, które widocznie już mieli na stanie. Oczywiście robiła to służba. Tak okazała studnia wewnątrz budynku robi ogromne wrażenie. A tych fajnych ciekawostek dowiadujemy się podczas zwiedzania z tego oto tabletu. Każdy turysta dostaje go do ręki i może wysłuchiwać filmików i posłuchać o każdym pomieszczeniu po kolei. A tych jest 18, wyposażone w meble z różnych epok i z historycznymi dekoracjami. Opowieści o kolejnych właścicielach snują się wraz z odwiedzinami wystawnych sal. Oczami wyobraźni widzimy eleganckie bale, dzieci bawiące się porcelanowymi figurkami czy intratne interesy dobijane szeptem z zaciszu gabinetów. Jeden z tych magnatów handlował tu lnem, inni byli wysoko postawionymi urzędnikami. Po II wojnie światowej oczywiście dotychczasowi właściciele musieli pałac opuścić, a ten został właściwie bez opiekuna. Z czasem, bo około 1964 roku wprowadziła się tutaj szkoła, która trochę uchroniła go przed zniszczeniami dalszymi. Jak widzicie, mamy zaaranżowaną salę, ale też właśnie dlatego nie zachowały się tutaj żadne oryginalne elementy wystroju. Wszystko, co powstało później, to jest efekt renowacji. Pałac pod koniec XX wieku został zakupiony przez potomków dawnych właścicieli rodziny von Küster. Od tego momentu pięknieje i staje się coraz bardziej otwarty dla turystów, czym nas to miejsce urzekło. Tu również znajdziesz hotel, ale nie w głównym pałacu, bo ten pełni tylko rolę muzeum, lecz w historycznym, klasycystycznym domu wdów. To miejsce również doskonale oddaje ducha epoki, a pokoje urządzono z szacunkiem dla historii.
Na jego parterze urządzono klimatyczną restaurację pałacową z wyszukanymi daniami starej receptury, ale w nowoczesnej odsłonie. Są pyszne i przepięknie podane. Doskonałe na specjalne okazje. My dzisiaj sobie tutaj świętujemy walentynki. Jest bardzo miło, jak widzicie, też bardzo pięknie. Trochę się wystroiliśmy ku tej okazji. Ja mam pierś z kaczki, wygląda obłędnie i do tego ziemniaczki gratin i różne inne dodatki, na przykład gorące rodzynki. Bardzo fajnie. A Łukasz sobie wziął polędwicę z sarny, też z różnymi dodatkami, kopytkami makowymi i jeszcze ma ziarna lnu. Mówię dlatego o tym, że to nawiązuje do historii tego miejsca. Było wyjątkowo smacznie, a jeśli chcecie zjeść coś mniej wykwintnego, to w zabudowaniach dawnego folwarku po przeciwnej stronie ulicy znajduje się druga restauracja Stara Stajnia. Odnajdziesz też niecodzienne sklepy, lniany i folwarczny z przetworami i piekarnią. W stajniach widać, z jaką czułością właściciele podchodzą do historycznego wyposażenia. Tutaj meble dostają drugie życie, szczególnie ten element mnie ujął. Niedaleko barokowego pałacu stoi również historyczny dom modlitwy ewangelików z Rząśnika. Przeznaczony do rozbiórki, został uratowany i przeniesiony do Łomnicy w 2018 roku, gdzie stanowi symbol śląskiej tolerancji. Tak bardzo to pasuje do gościnności tego miejsca i tak bliskie jest naszemu sercu. Choć Łomnicy dotąd nie uważaliśmy za najpiękniejszy pałac tego regionu, to mocno chwycił nas za serce i uczy, by nie oceniać po pozorach. Zadziwiające jest, że dosłownie 300 metrów dalej odnaleźć można inną pałacową perełkę – Pałac Wojanów. To obiekt wyjątkowy w Dolinie Pałaców i Ogrodów, chyba też najśliczniejszy, a zakupił go król Fryderyk Wilhelm III dla swojej najmłodszej córki Luizy i przebudowali go właśnie w stylu takiego romantycznego neogotyku. Co ciekawe, krajobrazem tutaj zajmował się sam Lenne, czyli geniusz, twórca wielu ogrodów, innych słynnych obiektów, między innymi wiedeńskiego pałacu Schönbrunn. I tu zakiełkowała w nas taka myśl. Choć pałac jest niezwykłej urody, której mu nie można odmówić, okazał się zdecydowanie mniej gościnny. Nie urządzono tu muzeum, a historyczne pomieszczenia zastaliśmy zamknięte. Choć piękne z zewnątrz i bardzo przyjemne na spacery, to miejsce okazało się niejako bez ducha i z tylko nieśmiało przebijającą się przyszłością. Szkoda, nie ogrzał naszych serc, dlatego uciekamy do znacznie cieplejszego miejsca. Pod nami gorące źródła termalne, najgorętsze w Polsce, liczące 90 stopni Celsjusza, a to dlatego, że to Cieplice Śląskie Zdrój. Uzdrowisko należy do najstarszych w Polsce, chyba nawet najstarsze. Korzystali z tego w przyszłości królowie, arystokracja i artyści. Choć odkrycie ciepłych źródeł przypisuje się księciu śląskiemu z dynastii Piastów, Bolesławowi Wysokiemu, zaskakująco również w pogoni za jeleniem, to dzisiejsza dzielnica Jeleniej Góry jest związana z potomkami Gocza, który kupił miejscowość. Był on historycznym protoplastą rodu Szafgoczów, jednego z najbogatszych na Śląsku. Jego potomek, Johann Nepomucen, wystawił ten okazały pałac, który dziś należy do Politechniki. Tym samym nie można go zwiedzać. Gocz na początku XV wieku sprowadził tu cystersów. Zapoczątkowało to leczniczą karierę miejsca. Z czasem przy klasztorze powstały baseny kąpielowe i zabudowania zdrojowe. Wśród gości były takie sławy jak Radziwiłł, Czartoryskach, Goethe, Kołłątaj czy wspomniany wcześniej Fryderyk Wilhelm III. Reperowała tutaj też swoje zdrowie królowa Marysieńka, żona króla Jana III Sobieskiego. Przyjechała do Cieplicy w wieku 46 lat z całym swoim dworem. Zajęła właśnie ten obiekt i co ciekawe, w tym czasie też tutaj balowała. Krążyły plotki, że miała nawet romanse. Plotki dotarły najwyraźniej do króla, bowiem przysłał jej list, że zachorował i ma pilnie wrócić. No kiedy wróciła, to okazało
okazało się, że cudownie ozdrowiał i wyjechał na wojnę. Również i dziś możemy zaznać tutaj przyjemnej regeneracji, bo w Długim Domu działa teraz hotel, a nieopodal, prócz parku zdrojowego, są też Cieplickie Termy. W sąsiedztwie Długiego Domu mieści się zaskakujące muzeum. Zależało nam, żeby wejść do tego muzeum nie tylko z racji tych dobroci przyrodniczych, ale też dlatego, że mieści się w klasztorze, a to zawsze sugeruje, że będą ciekawe wnętrza i popatrzcie, jakie piękne malowidła wszędzie wokół. Po kasacie klasztorów w państwie pruskim obiekt zakupił Leopold Gotthard Schafgotsch. Tak zaczęła się muzealna przyszłość tego miejsca. Schafgotczowie stworzyli ogromną bibliotekę z mnóstwem ksiąg, mówi się o ilości 50, a nawet 80 tysięcy. I jak stwierdził Wincenty Pol, była ona dla Śląska tym, czym dla historycznej Polski Biblioteka Ossolińskich. Po II wojnie światowej księgozbiór Biblioteki Majorackiej został rozproszony. Dzisiaj zbiory znajdują się w kilkudziesięciu instytucjach na terenie naszego kraju, jak również w prywatnych kolekcjach. Ciekawa wystawa rogów i poroża, to Schafgotczom zawdzięczamy te eksponaty, a zbierali oni nie tyle, że byli właśnie zapalonymi myśliwymi, ale zbierali różne takie ciekawostki z całego świata i właśnie tutaj możemy je podziwiać. Co jeszcze interesujące, uwielbiali chwalić się swoimi zdobyczami. Preparowali ptaki, ssaki i trofea łowieckie, które pokazywali w swoich rezydencjach. W 1920 roku zbiory te zostały udostępnione zwiedzającym w charakterze muzeum, do którego pobierano opłaty za wstęp. Nawet dzisiejsze dioramy prezentują niektóre z ich dzieł. A wiesz, że w Jeleniej Górze żył wybitny pisarz? Zamieszkał w pięknej willi, która dziś nosi nazwę Łąkowy Kamień. Jagniątków to dzielnica Jeleniej Góry położona na końcu świata, przynajmniej tak się wydaje, ale warto tutaj zawitać, bo stoi tutaj przepiękna willa Gerarda Hauptmanna, niemieckiego dramaturga i laureata Nagrody Nobla. Zbudował ten dom w 1900 roku i mieszkał tu prawie całą pierwszą połowę XX wieku. Nazywał to miejsce odnową duszy i można się z tym zgodzić, szczególnie kiedy na 60. urodziny, proszę bardzo, szczególnie kiedy na 60. urodziny jego przyjaciel wymalował tą piękną klatkę schodową, tak zwany rajski hol. To dzieło Johannesa Maksymiliana Avenariusa. Poświęcił mu około 8 miesięcy swojego artystycznego życia. Stworzył freski z motywami biblijnymi, biograficznymi pisarza oraz z elementami dzieł Hauptmanna, w tym z jego najsłynniejszej pracy Tkacze. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych wnętrz w Jeleniej Górze. Poza holem, w pozostałych salach urządzono wystawy poświęcone nobliście. Po II wojnie światowej do 1998 roku przyjmowano tu dzieci i młodzież na pobyty feryjne i zielone szkoły. To cud, że te piękne malowidła się zachowały. Kontynuujemy swoją podróż po okolicznych pałacach. Na wzgórzu Paulinum stoi jeden z ładniejszych zabytków Jeleniej Góry. O tej samej nazwie to Pałac Paulinum. Te tereny należały kiedyś do kościoła, a po sekularyzacji w połowie XIX wieku kupił je bogaty fabrykant lnu Richard von Kramst, który wystawił ten obiekt. Takie dwie ciekawostki z tym pałacem. Po pierwsze, modernizował go na początku XX wieku Oskar Karo, którego willa znajduje się również w nieodległych od nas Gliwicach. A druga ciekawostka jest taka, że w 1945 roku po wojnie znajdowała się tutaj składnica dzieł odnalezionych, dzieł sztuki odnalezionych właśnie z różnych terenów i dyrektorką tej składnicy była Barbara Tyszkiewicz, mama słynnej aktorki i właśnie pani Beatka jako mała dziewczynka biegała tutaj po pałacowych wnętrzach wśród tych dzieł sztuki. Dziś urządzony jest tu hotel wraz z restauracją. Zatrzymaliśmy się tu na dobrą szarlotkę z lodami i przyjemne, choć nieco pochmurne widoki. W nieodległym Staniszowie można zatrzymać się w kolejnym pałacu, w którym urządzono hotel i restaurację. To tak zwany Pałac na Wodzie. Powstał w XVIII stuleciu.
Znacie Henryka von Royce? Właśnie, którego? My opowiemy Wam o 38. Dlaczego taki wysoki numer? Bo ta rodzina miała bardzo nietypową tradycję, a mianowicie każdego potomka męskiego nazywała imieniem Heinrich, czyli Henryk. Nie tylko pierworodnego, ale każdego w rodzinie. Ta młodsza linia, która tutaj właśnie rozsiadła się w Staniszowie, resetowała te numerki co 100 lat. Wyobraźcie sobie spotkania rodzinne, kiedy każdy z mężczyzn ma na imię Henryk. Podobno tradycję wprowadzono już w XII wieku, a w 1688 roku zasada została spisana jako prawo rodzinne. Henryk o numerze 38 właśnie wybudował tutaj ten romantyczny obiekt. A największy numerek, jaki udało nam się odnaleźć, to 77. Co ciekawe, ta tradycja jest szanowana do dziś. Na koniec zabieramy Was na drobną przyrodniczą wyprawę z prorokiem w tle. Był nim Hans Richman, karkonoski Wernechora. Urodził się około 1590 roku ponoć w nieodległej Łomnicy. Krążyły o nim wieści wprost nieprawdopodobne. Mówiono, że podczas transu unosił się w powietrzu, że jego ciało może przenikać przez skały i że potrafi latać nad szczytami łomnickich wzgórz. Na górze Witosza, na którą i my się wspinamy, często przebywał. Wygłosił tajemniczą przepowiednię. O kraju Polski, ty czarna dziuro, od ciebie nadciągnie wielkie nieszczęście. Ty, Śląsku, będziesz musiał to przeżyć. Dziś trudno interpretować te słowa. Jedni uważali go za szaleńca, inni upatrywali sensu tej przepowiedni w latach powojennych. I faktycznie tutaj dotykamy trudnych tematów, bowiem po wojnie, po II wojnie światowej te tereny zostały poniekąd bez opieki. Napłynęła tutaj ludność ze wschodu, dla której to były obce tereny. Oni tak naprawdę spali na walizkach. W wielu muzeach w tym regionie słyszeliśmy opowieści, że dziadkowie nawet się nie rozpakowywali, bowiem tkwili cały czas w nadziei, że wrócą w rodzinne strony. A no tu wszystko nachodzi drugi problem, już szerszy, ogólnokrajowy, bowiem te poniemieckie zabytki dla wielu były, a nawet i do dzisiaj są, niewygodne. Chciano się ich pozbyć, zrównać z ziemią. Tak działo się w latach 60. XX wieku, a najlepszym tego przykładem jest nasz świerklaniecki Mały Wersal. No, my jesteśmy innego zdania na ten temat. Dostaliśmy to niejako w prezencie, to nasze dziedzictwo, ślad historii i staliśmy się opiekunami tych obiektów i od nas zależy, czy zostawimy je w ruinie, czy zaczną błyszczeć, będą cieszyć turystów i przyszłe pokolenia. Z tą myślą zakończymy dzisiejszą opowieść o dziejach Kotliny Jeleniogórskiej. Pozdrawiamy!